Witam serdecznie na już trzecim module naszego cyklu 5 webinarów o tysiącach możliwości QX, niesamowitego urządzenia medycyny energetycznej, kwantowej, łączącego biofeedback, biorezonans, radionikę i wiele różnych technik energetycznych. Dzisiaj będziemy omawiać, słuchajcie, moduły samodzielne. Prosto, jak najprościej, jak najlepiej, czyli prosto, szybko i skutecznie. To jest taka kwintesencja wyciągnięta z oprogramowania Omni, z modułów współdziałających, po to, abyśmy mogli pracować bardzo szybko i wydajnie w określonych segmentach. I tutaj dzisiaj przedstawię 3 oprogramowania z 5 tych takich modułów samodzielnych, które mamy. I to już zaraz pokażę, udostępnię ekran. OK. Dobrze, przejdziemy do ekranu. Słuchajcie, też jest taki temat, że żeby prezentować układy samodzielne, no będę musiał je włączać, wyłączać w czasie tutaj praktycznie prowadzenia webinaru. I to też troszeczkę może spowalniać niektóre rzeczy, no ale niestety nie idzie tego inaczej zrobić. Co dzisiaj będziemy pokazywać? Słuchajcie, program, który nazywa się Antis, a tak naprawdę już od paru dni, można powiedzieć od tygodnia, Little Rive, czyli taki mały Rive. To jest następny taki rozbudowany już program związany z uzależnieniami, czyli ten Antis do tej pory był praktycznie rzecz biorąc skierowany na działania związane z rzucaniem palenia i też go przedstawię, pokażę. Natomiast już wyższa wersja, bardziej rozbudowana i wkluczająca właśnie też ten moduł Antisa, to jest Rive. Ja się tego programu też, słuchajcie, uczę tutaj praktycznie dopiero co on wszedł i też w tym takiej mojej bieżącej zajętości między wieloma webinarami, spotkaniami, szkoleniami, które mamy, i tak dalej, no tutaj go troszeczkę już tam rozgryzłem, także to nie jest jeszcze taka pełna wiedza, ale już bardzo, bardzo dużo rozumiem, o co chodzi w tym programie. I jeszcze pokażę kwantową modlitwę, prayer. Też taki fajny program do działania. Także mamy 3 tematy, przez które przejdziemy. W międzyczasie napiszcie mi, czy jesteście pierwszy raz tutaj na webinarze, kto jest tutaj, no niektórzy to już wiem, to już nie piszcie, bo wiem, że jesteście po raz kolejny, a to są też tutaj dzisiaj jest dużo naszych terapeutów QX-owych, także miło, że chcecie też to tutaj zgłębiać. Słuchajcie, też tutaj już patrząc od początku, widzicie, jestem na online, tu mam taką aplikację, nazywa się QX Subspace. I aplikacja Subspace, to słowo już tu się wielokrotnie, słuchajcie, przewija. Chodzi o przestrzeń, chodzi o działanie kwantowe, czyli też, że możemy działać na odległość i również w sposób podświadomy się komunikować. Ja teraz włączam tą aplikację i do tej pory ja to robiłem przed webinarem. Robiłem to przed webinarem w wersji offline i później wchodziłem na online, bo jednak są 2 strumienie, będą dość duże, czyli strumień zoomowski, który będzie musiał udźwignąć tutaj system, i strumień QX-a. Jolanta, ja tak z powodu choroby nie mogłam uczestniczyć w poprzednich webinarach. No ja tam wysyłam też te nagrania, współczuję, no bo to też taki okres troszkę jesienny, także to niełatwo. Dobrze, miło, że już się lepiej czujesz i jesteś z nami. Ja pracowałem, tak jak widzicie tutaj, na Omnisie wcześniej. Tu mamy te aplikacje, właśnie moduły samodzielne, czyli uproszczone i zawężone działanie, ale wykorzystujące potencjał tego fajnego urządzenia. Jeden to jest SNZO, to będziemy omawiać w przyszły wtorek. Następny jest Antis, to już pokazywałem wam. Prayer, Noah to jest program stworzony dla pracy ze zwierzętami i jak sobie uświadomiłem też, no, jak dużo tego jest do mówienia, to połączyłem SNZO z Noah
i nowy program RIFE, tak? I zaczniemy dzisiaj od Antisa. Włączam Antis. Run Antis to jest tak, widzicie już jak to się pracuje, jak terapeuta pracuje na co dzień, w jaki sposób i praktycznie rzecz biorąc będziemy sobie tutaj działać. Ten program jeszcze jest dostępny tylko w wersji językowej angielskiej i węgierskiej. Bo w ogóle podstawowym językiem, słuchajcie, Omnisa QX jest język angielski. Urządzenie wywodzi się z Ameryki, tam są jego korzenie, tam wszystko się powydarzało i na przełomie tutaj wieków przenieśli się do Europy, wybrali sobie akurat Węgry i do dzisiaj na Węgrzech jest zarówno i główny rozwój, i produkcja, i praktycznie rzecz biorąc cały serwis dla urządzeń QX. Dla nas z Polski jest to dość wygodne, bo praktycznie rzecz biorąc nie jest to daleko, łatwo wyskoczyć na Węgry, także to jest też fajny temat. Także mamy po angielsku, jednakże też, żeby od razu powiedzieć, to jak przejdziemy, zobaczcie, ja mam przygotowane takie już skrypty tłumaczeniowe, w których jeżeli tutaj to będzie używane, to praktycznie wszystko już macie po polsku z wytłumaczeniem, jak to pracuje, czemu to służy. Też kto nie zna angielskiego, no to praktycznie rzecz biorąc naprawdę troszeczkę się tutaj oswoić z tym PDF-em i praktycznie po 2 dniach takich 3 sesjach roboczych, słuchajcie, obojętnie jakich, jesteście w stanie prowadzić świetnie już i usługi, bo to jest podejście do usługi bardzo szybkie. Czyli można powiedzieć, że kupując QX-a, który oprogramowanie Omnis jest najbardziej zaawansowanym oprogramowaniem, daje najszersze możliwości, ale tutaj właśnie ten trend do tego, żeby te niektóre tematy popularne jednak robić jako takie mini QX-y, żebyśmy mogli praktycznie jako terapeuci szybko wdrożyć to do praktyki i w razie, gdyby jakiś tam pracownik nam się wykruszył, no to bardzo szybko uzupełnić to, tak? Także mamy takie manuale tutaj przygotowane. Ja będę wam to tak przesuwał, raz pokazywał to, raz tamto, tak żebyśmy sobie wiedzieli. Ja to przesunę tu na drugi ekran. Słuchajcie, działanie jest dość proste tutaj w takim przypadku Antisa. Klient, to co też jest ważne, słuchajcie, cały układ mierzy bardzo dużo reakcji energetycznych. I jest też taka zasada, że jeżeli klient do nas przychodzi na sesję rzucania palenia, nie powinien minimum 2 godziny wcześniej palić. Z czego to, słuchajcie, wynika? Po to, żeby organizm się chociaż trochę oczyścił z toksyn i żeby w czasie sesji klient również jednak tego ostatniego zapalił, żeby można było pomierzyć różnicę między w miarę czystym organizmem, a tym organizmem zadymionym, takim, gdzie te dymy wchodzą i żeby zobaczyć indywidualne reakcje człowieka na danego ulubionego papierosa, tak? Z reguły palacze mają swoje ulubione marki i zobaczyć, jak to jest indywidualnie, nie ogólnie, bo to wszyscy wiemy, że palenie na dłuższą metę szkodzi, i nawet na krótką. Także ja sam paliłem 20 lat, udało mi się rzucić bez Antisa i 2-krotnie rzucałem tak naprawdę palenie na poważnie. Jak raz rzuciłem, to przez 2 lata nie paliłem, potem paliłem rok i rzuciłem znowu, bo stwierdziłem, że nie ma sensu, to mi nie rozwiązuje problemów, a tylko zabiera zdrowie. Słuchajcie, jak mamy klienta, to tutaj jego wprowadzamy i praktycznie też jest tam w miarę prosta rzecz. Jeżeli bym chciał dodać klienta, tak na krótko wam pokażę, jak to zrobić. Wpisujemy, załóżmy, ja tutaj mogę wpisać, tam mam Jana Kowalskiego, tak, to mogę napisać tutaj przykład szkolenie, tak, jako nazwisko. Określam praktycznie płeć, mamy 3, tutaj jest nawet 4, czyli mężczyzna, kobieta, inny, czy taki pomieszany lub nie chcę powiedzieć dana osoba, tak? Czyli po prostu tam na przykład wybieram mężczyznę, tutaj wchodzę, wybieram datę urodzenia
No i to też już tutaj jest do poprzesuwania, jaka jest waga, załóżmy 70 kg, data pierwszej sesji. I tu jest też taka ciekawostka właśnie, że zanim sesję zaczniemy robić, to słuchajcie, wybieramy rodzaje do palenia, czyli kto co pali. Słuchajcie, cygarety, no to cygarety to są typowe papierosy, tak? E-cigarety, no to też tutaj praktycznie wiemy, tak, jak z tym wyglądać, tak, ale jest na przykład coś takiego też jak vibe, czyli wciąganie dymu, tak, czyli mamy też takie tematy. Ja pochodzę na przykład też z Kaszub, prawie, że no w Gdańsku się urodziłem, ale rodzina kaszubska, no to się wciągało jeszcze za mojego czasu, teraz to już jest mało popularne, tabakę się wsypało, tutaj tabakę się robiło taki dołek, tą tabakę się wciągało w nos i się kichało wtedy. No i to jest też, słuchajcie, taki temat. Również są inne. Także mamy taką możliwość i jest wybór, słuchajcie, też producenta, czyli jest to z podziałem na producenta, jest to baza też informacyjna frekwencji, żebyśmy jak najbardziej uszczegółowili, jakie papierosy palimy, od kogo i tak dalej, bo to jest istotne. I w przypadku na przykład, jeżeli mamy klientów takich bardzo, no w Polsce numer 1 to słuchajcie jest Philip Morris, to jest 70-80% rynku, tak? Ale możemy też również określić inne i wtedy wpisujemy, załóżmy wybieram Philip Morris, jest tutaj też moc działania, wybieram, słuchajcie, czy na przykład medium, strong, czy extra strong, no tutaj łatwe ten angielski, czyli light, no załóżmy medium i praktycznie rzecz biorąc mam już klienta wprowadzonego. Widzicie przykład, szkolenie. Ja mogę go później sobie usunąć i praktycznie rzecz biorąc działać. No to już pójdziemy dalej. Kliknę na tą osobę, klikam dalej, czyli jest to naprawdę proste. I teraz co robimy? Klient przyszedł i praktycznie rzecz biorąc, ja naciskam przycisk Start. To jest takie bardzo prosta rzecz, ona nam tu zajmie parę minut, ale w tym czasie Wam troszeczkę więcej opowiem. Ona w tej chwili, ja pracuję bez elektrod, bez klienta, system jest w trybie takim, można powiedzieć, wirtualnym, ale gdyby to była realna osoba tutaj, to również można tą sesję prowadzić na odległość, czyli można to skoordynować i działać również tak jak w całym Omnisie, można działać na odległość, no też uwzględniając, że jednak te terapie nie mają aż takiej mocy, jak jesteśmy z mikroprądami, czyli z elektrodami założonymi i one niosą tą główną moc, tak? Ale sesje na odległość są coraz bardziej popularne i możemy działać. Jak widzicie, tutaj sobie licznik idzie i odkręca się i ja Wam troszeczkę jeszcze tutaj też pokażę dalej z tego tematu. O, tu się pojawiła właśnie taka cena 3250 zł, ale już dzisiaj jeżeli kupujemy urządzenia, samego Antisa nie kupimy. To jest zmiana polityki firmy, albo kupujemy, słuchajcie, cały program, czyli jeżeli mamy urządzenie QXS, te urządzenie, niewyposażone w ten program od razu jak QXED, to kupujemy wtedy cały program, tak? I praktycznie rzecz biorąc, on tutaj kosztuje 5400 zł, czyli kupujemy Rivę i w tym mamy tego Antisa, tak? Czyli będę miał dwa programy, jakby powiedzieć, które się wzajemnie zahaczają, uzupełniają. Natomiast te osoby, które mają Antisa, to mogą dokupić praktycznie rzecz biorąc upgrade do pełnego Rive, tak? Czyli mają w tej chwili małego Rive, a dokupują upgrade, tak? W ten sposób to tutaj wygląda i praktycznie rzecz biorąc, o tym już mówiłem, że klienta trzeba tak przygotować, żeby 2 godziny nie palił przed działaniem, tak? Przed sesją i praktycznie rzecz biorąc też to, co charakteryzuje, ta sesja może być też bardzo krótka, słuchajcie, można ją zawęzić do 30 minut. Ale w praktyce ja na przykład jak do mnie robiłem tutaj, to temat był 45 minut, troszkę więcej.
takie 30 minut to jest już bardzo biznesowe, słuchajcie, czyli mamy ustawione i co pół godziny przychodzi klient, czy co 45, no to 30 minut sesja, jakiś bufor czasowy na przesunięcia, obsunięcia, 15 minut i praktycznie robimy, ale ja tam uważam, że lepiej troszeczkę wydłużyć i troszkę więcej, no, wziąć ciutkę wyższą kwotę i praktycznie dalej sobie działać, tak? Mamy oczywiście jak podłączyć te elektrody, jak uruchomić, to tutaj całe opisane, czyli jeżeli byście zaczynali, to wszystko jest właśnie tutaj wytłumaczone, tak, rozpisane i praktycznie rzecz biorąc można się samodzielnie tego nauczyć. Tu w międzyczasie widzicie, że został zakończony proces mierzenia, tak, czyli prosta zasada dalej, tak, i praktycznie klient idzie, tu jest napisane, ma wyjść i sobie zapalić, tak? No bo palić w gabinecie to już nie te czasy, słuchajcie, żebyśmy palili w ogóle tak. Chcą zakazać palenia na balkonach. Teraz jest taka dyskusja na ten temat i uważam, że słuszna, bo ten dym leci do osób, które chcą sobie wietrzyć mieszkania. Czyli załóżmy, teraz wychodzi klient na zewnątrz i pali tego papierosa i wracamy i robimy powtórkę, słuchajcie, mierzenia plus terapię. I tutaj jest taka sytuacja, że taki czas tej podstawowej terapii odwracania uzależnienia, słuchajcie, można go na różny sposób, ona trwa 12 minut, tak? Czyli mamy tutaj bardzo ten czas dość długi, relatywnie jak na pokaz. Ja go puszczę i będę omawiał dalej, żebyście wiedzieli te wszystkie, do czego są te tutaj miejsca. I praktycznie rzecz biorąc mogę uruchomić tutaj jeszcze dodatkowe terapie i ja je właśnie omówię w czasie, kiedy będzie te 12 minut. Za chwilę je odhaczę, zobaczcie, bo gdybym je dodał, to w całości sesja potrwa 25 minut, czyli mamy praktycznie 5 minut klienta na wprowadzenie do bazy, załóżmy 5 minut na to, że on sobie tam wyjdzie, zapali, to już mamy 10 i mamy 12, 20, do tego coś dołożymy i praktycznie jest pół godziny. To jest najkrótsza wersja, dlatego ja Wam mówiłem, że taka optymalna to jest 45-50 minut, to jest dobra, solidna sesja, w związku z czym ja odhaczam ten temat. Widzicie, to jest wszystko taka zasada jednego kliku. Krok, kliknij dalej, tak? I zaczyna się wtedy terapia. I praktycznie rzecz biorąc, ona będzie sobie szła, będziemy widzieć takiego różnego rodzaju fale. W tym czasie możemy też przeprowadzić taką rozmowę edukacyjną sobie z klientem i praktycznie rozwijać. Wrócę teraz do opisu tego, co tam się, jakiego rodzaju tutaj możemy właśnie te uzależnienia, czyli e-cigarety już mówiłem, papierosy, mamy też tytoń rozpuszczalny. Słuchajcie, tu chodzi o też praktycznie taki, który się żuje. Tutaj w Europie on jest niepopularny, ale jeżeli ktoś westerny oglądał, czy latał do Ameryki, czy do północnej, czy południowej, tam bardzo dużo ludzi żuje tytoń i plują taką żółtym tym. Mają też, jeżeli mają wąsy, to też mają żółte czy brody. To jest wbrew pozorom nawet dzisiaj jeszcze bardzo popularny tytoń, który się pojawia. Następna rzecz, który taki słowo to jest vape, czyli wapowanie. To jest wdychanie nikotyny lub innego narkotyku w postaci pary, tak? Czyli, ale nie z dymu, którego praktycznie takiego, zwłaszcza przy używaniu papierosa elektrycznego. Czyli wdychamy praktycznie, często jest, wiecie, że jak mniejsza grupa, ktoś zapalił, no to wdychali ten dym albo się do ust wpychało ten dym, czyli się otwierało, ktoś sztacha wziął i mi z ust do ust i ja wdychałem ten dym, czyli jak gdyby druga ręka. Mamy później ten smokeless tobacco, czyli taki tytoń bezdymny, który to jest rodzaj tytoniu, którego się nie pali i nie zapala.
tak? I praktycznie też i do rzucia lub jak tabaka lub jako właśnie ten, co ja wam mówiłem, że tak się tutaj go brało i się potem kichało, on już nie jest też tak popularny nawet na Koszubach, ale kiedyś właśnie wracając do lat 60., 70., 80., to było popularne. Ja to tam parę razy robiłem, bo inni robili i mi się za bardzo nie podobało, ale były różne smaki tej tabaki, tak? Różne zapachy i tak dalej, tak? I to było takie przyjęte. No i mamy również jakieś inne tematy związane z paleniem, słuchajcie, czyli ktoś może być uzależniony od takiego palenia, słuchajcie, jakichś tam roślin, tak? I tak dalej. Także to są te tematy, z którymi możemy w tym programie dość fajnie, wydajnie pracować, tak? Tu jest ten opis, który ja wam pokazałem, jak klienta wprowadzić, jak zrobić też ten pomiar pierwszy. Dla użytkowników już tutaj no, to jest ten rodzaj kalibracji i testu zawężony pod takie 2 w 1 pod pomiary związane z paleniem, czyli te takie najważniejsze rzeczy, które są do tego, to pozwala skrócić czas do 3 minut i dość dokładnie praktycznie to wykonywać, tak? I praktycznie rzecz biorąc, no tutaj też mam te rady, wpisuję typu odepnij klienta, podepnij, niech sobie pójdzie i tak, żeby sobie działać, tak? I praktycznie rzecz biorąc, mamy tutaj tych 9 dodatkowych terapii. Widzicie te, które ja tam odhaczałem, które sumują się i mogą nam dać jakiś tutaj wynik. Mamy przybliżony czas terapii, na przykład może trwać 2 minuty, około 3 minut, bo słuchajcie, to nie jest tak, że to się urwie po 2 minutach, tylko system dąży do energetycznego zbalansowania danego tematu. Mamy takie właśnie powiązane dodatkowe terapie poza tą 12-minutową odczuleniową. Słuchajcie, to chodzi o to, że jeżeli jest odczulenie, to chodzi o to, żeby raz zniechęcić, czyli jak wezmę następny raz papierosa, on ma mi nie smakować. Ma mnie odrzucać od papierosów, czyli jest odwrócenie tej sytuacji z przyjemności palenia do nieprzyjemności palenia. I praktycznie rzecz biorąc, również z reakcjami wymiotnymi, również z reakcjami, słuchajcie, biegunkowymi, jeżeli jednak to się będzie robiło, bo dla organizmu jest to już toksyna w tym momencie. Jeżeli jest toksyna, to następuje natychmiastowa reakcja organizmu. Tak reaguje zdrowy organizm. Czyli jeżeli toksyna do niego przychodzi, to natychmiast jest reakcja. Reakcja tak zwana alarmowa, wynika to też z skali stresu Seleya, czyli natychmiast reagują. Tak dzieci często reagują. Bardzo szybko zachorowywują, bardzo szybko się regenerują i wyzdrawiają. Ale jeżeli dostaną coś, to natychmiast jest niedobrze. Przykład, osoba nie pije alkoholu i wypija 1 kieliszek szota i zanim to dotrze, jest całkowicie pijana, wymiotuje, kiwa się. To jest mniej więcej też po to, żeby zniechęcić, tak? Czyli to też klienta edukujemy w tym stresie, w tym temacie. I jakie terapie możemy odhaczyć? Słuchajcie, ja już to na poprzednich webinarach też tłumaczyłem. QX jest dla nas i całe jego oprogramowanie jest jak takie PlayStation. Ja na nim gram, naciskam, to ja wybieram jako terapeuta, mogę wybrać przy pewnej, na przykład jak wam pokazałem, swobodzie czasowej, mogę wybrać pełen pakiet tych 9 terapii. Ale gdybym był jakoś tak bardziej, słuchajcie, ja nawet powtarzałem drugi raz tak te terapie, czyli było zrobione, jest taka możliwość i jeszcze raz te terapie, czyli zgodnie z taką zasadą ajurwedyjską, też w medycynie chińskiej, powtórz jogiczną, powtórz drugi raz tą samą ćwiczenie, tą samą terapię, czyli możemy przelecić i jeszcze raz zrobić, żeby to się jak najbardziej utwardziło. I mamy na przykład ogólna redukcja stresu. Uwalnianie stresu w głębokich płucach. Słuchajcie, to też jest taki ważny rzecz, że dużo osiada w dolnych częściach płuc i zamyka i poprzez to nam się cały czas zmniejsza pojemność płuc. I tam leżą te kurze, toksyny, to wszystko to jest pozamykane, czyli tam trzeba to rozluźnić, żeby ten głęboki wdech wszedł. Oczywiście palenie
obciąża gardło, czyli jest intensywna obsługa w gardle, stres związany z uzależnieniem. A tutaj jeszcze Wam pokażę, widzicie te fale, idą taki cybernetyczny feedback, pokazuje jak to reaguje. W tej chwili to reaguje właśnie z tym wirtualnym klientem i jest pokazane, czyli to sobie gdzieś tam płynie. I mamy następne, to jest ulga dla układu oddechowego, redukcja lęku, relaksacja centralnego układu nerwowego, który zawsze, słuchajcie, jest podrażniony delikatnie nikotyną i praktycznie rzecz biorąc działa to w taki sposób. Stres sercowo-naczyniowy, następuje zwężenie naczyń, przyspiesza delikatnie tętno, zależy jak to bywa. I też zwiększ tolerancję na stres. Jeżeli popatrzymy, na które obszary zostały poświęcone najwięcej czasu, to jest stres sercowo-naczyniowy około 4 minut i ulga dla układu oddechowego około 4 minut. Później idą 3-minutówki, czyli stres głęboki w płucach, układ nerwowy i stres związany z uzależnieniem. Wiele osób chce rzucić, ale nie potrafią, słuchajcie, i sam temat taki jest, że musi zapalić i on wtedy już o niczym innym nie myśli. Kto nie był, załóżmy, uzależniony od czegoś, to nawet sobie nie zdaje sprawy, ale dużo ludzi jest na przykład uzależnionych od kawy i ja nigdy nie myślałem, słuchajcie, bo ja nigdy nie byłem takim kawoszem wielkim, że to jest tak głębokie uzależnienie od kawy do czasu, dopóki zaczęliśmy podróżować z grupami ludzi. I naraz się okazało, że wiele uczestników bardzo też świadomych grup jest uzależnionych od kawy, chociaż uważają, że nie są uzależnione, ale nie, ja muszę kawę wypić, o niczym innym nie myślał, tylko żeby kawę wypić, tak? I to pokazuje, słuchajcie, że nie tylko jesteśmy uzależnieni właśnie od tematów związanych z twardymi sprawami, jak właśnie papierosy, alkohol, narkotyki, ale również tymi, gdzie jest ogromne przyzwolenie społeczne i typu właśnie słodycze, czy w tej chwili telefony komórkowe, tak? Czy błękitne światło, telewizor, komputery, tak? Od tego jesteśmy pouzależniani i bez scrollowania już nam ciężko dzień przeżyć. Nie mówiąc, że zabranie dzisiaj telefonu na 1 dzień, no to katastrofa dla większości z nas. I to jest właśnie też ten przykład i dlatego też ten program ANTIS został poszerzony o właśnie takie tematy. I do tego dojdziemy w kolejnym kroku, tak? I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli idziemy gdzieś dalej, tak, to mamy możliwość zamknięcia tej sesji i praktycznie powrotu. Opcja jest robienia notatek, też system zapamiętuje, czyli też jest, ponieważ jest mniej tych danych aniżeli, słuchajcie, w Omnisie, gdzie są dziesiątki tysięcy danych, tu tych danych jest mniej, w związku z czym również trochę tej pamięci na działanie jest przeznaczone i praktycznie rzecz biorąc sobie możemy działać, tak? I tutaj mamy również takie miejsce, gdzie OK, zrobiliśmy, pojawia się, żeby klient troszkę pooddychował, minuta sesji oddechowej, czyli wyrównał, tak? Czyli i przytrzymał troszeczkę i wydech, tak? Żeby dotlenić, nauczyć też klienta oddychać, tak? I popracować i wtedy mogę znowu wrócić do sesji, tak? Do działania i powtórnie na przykład już wybrać tylko to, co uważam za konieczne, tak? Za takie faktycznie działania. Także jak widzicie, system jest bardzo prosty, można go opanować w bardzo krótkim czasie i bardzo efektywnie się w nim poruszać. Tak? Tu mam też takie informacje statystyczne, właśnie co Wam mówiłem, że w Polsce LM i Marlboro to są właśnie najbardziej popularne, czyli 3/4 pali właśnie te takie papierosy i praktycznie rzecz biorąc to tutaj się dzieje. Tak? Jeszcze troszeczkę też zakładanie elektrod jest istotne. Słuchajcie, jako terapeuci naszym zadaniem jest dobrze założyć elektrody
i one są oznaczone, te elektrody na końcówkach, tu jak widzicie LA to jest po angielsku, czyli na przykład left angt, czyli nad lewą kostką, tak? I w ten sposób, ale to my najczęściej kolorami zapamiętujemy, żeby sobie popracować. I praktycznie rzecz biorąc, tutaj mam też ten opis, na czym polegają te terapie, czyli uwolnienie od stresu, uzależnienia. Zobaczmy, czy już ja tutaj 12 minut. O, super. Słuchajcie, widzicie, to już tu się omówiło i praktycznie rzecz biorąc, można przejść działania. No tutaj Kasia pisze, super ściąg. No tak, słuchajcie, takie ściągi trzeba tworzyć. Dziękuję za docenienie. Praktycznie każdy z tych manuali ma taką ściągę i docelowo pewnie dla połowy Omnisa kiedyś zrobimy, żeby tak funkcjonowało. Także tutaj sobie możemy podejść i na przykład kontynuuj właśnie ten trening, tak? I praktycznie rzecz biorąc, momencik, już tutaj wskoczę, jeszcze żebyście też wiedzieli, uwolnienie od stresu to jest taki protokół, który zmniejsza stres i niepokój, tak? A jednocześnie stymuluje. Słuchajcie, czyli pierwsza frekwencja, która idzie, to ona uwalnia. To jest bardzo ważna też rzecz, że tak pracuje też QX, że pierw jest rozpuszczenie tego stresu, ale potem w to rozpuszczone miejsce, to jest taka zasada ogólna też w uzdrawianiu duchowym, uzdrawianiu energetycznym, bioenergoterapeutycznym, że jeżeli oczyścimy jakieś miejsce, to potem trzeba tam światło wsadzić, jak najwięcej takiej masy świetlnej albo czystego światła, wysokiej wibracji, świadomości, po to, żeby nie zostawiać pustego miejsca, które może zostać z powrotem zasiedlone niepokojem, czy inną niskowibracyjną, czy to emocją, czy nawet jakimś podczepem energetycznym. Także to jest bardzo istotne. Czyli program czyli twórcy programu znali te wszystkie zasady i tak tworzyli też to oprogramowanie. I w ten sposób to się dzieje, tak? I praktycznie rzecz biorąc, mamy ten układ odciążenie, tak? Czyli tutaj to już wiadomo, głębokie oddychanie i praktycznie rzecz biorąc, zmniejszenie niepokoju. Słuchajcie, to jest też ważne. To jest szczególnie ważne przy pierwszych dniach i tygodniach rzucania palenia. Mi się nie udało rzucić na przykład osobiście od razu i wybrałem technikę rzucania palenia powolną. Czyli redukowałem długość palenia, czyli z papierosa nie spalałem całego, tylko do 3/4. Potem paliłem do połowy. Potem wyrzuciłem papierosy, których w ogóle paliło się, bo się paliło z przyzwyczajenia i zostaje na koniec 5 najtrudniejszych papierosów, to tak zwane po jedzeniu, przy kieliszku jakimś, tak, i w dobrym towarzystwie. Słuchajcie, i wtedy jest ten duży problem i nadal wtedy nawet tam to skracałem, żeby nie spalać, słuchajcie, tej końcówki, bo w tej końcówce jest najwięcej szkodliwych związków. I one praktycznie wtedy bardziej i też uzależniają. Pamiętajcie, że jak my się zatoksyczniamy, to nie czujemy już później, czyli jak się mówi, ktoś ma twardą głowę do picia, to już on jest tak zatwardziały do picia, że jego organizm nie traktuje tego jako toksynę, tylko już ulega samodegradacji powolnej, ale wie, że nie będzie wywoływał ostrej reakcji, bo i tak będzie pite, czy będzie palone. I dlatego też wiele mówi, się trzeba zahartować, ale nie ma, słuchajcie, czegoś bez niczego, czyli jeżeli coś wprowadzam, to tak się dzieje. I praktycznie rzecz biorąc, w pewnym momencie przychodzi ten dzień, gdzie rzucamy definitywnie. I na przykład jak ja pierwszy raz rzuciłem, to się złapałem bardzo szybko na tym, że zacząłem potem fajkę palić, bo ona jest mniej szkodliwa. A praktycznie rzecz biorąc, no okej, no jak nie fajka, no to potem słodycze. I tu jest kolejna rzecz, gdzie wiele palaczy też wpada w taką pułapkę słodyczy, czyli jeden nałóg zastępują drugim nałogiem i to jest podświadomość to robi. To może być też alkohol, że osoba, która paliła, rzuca i po chwili będzie piła, bo podświadomość będzie szukała, organizm będzie szukał, te strony będą szukały, co tutaj wchłonąć, co tutaj wziąć, tak? I to jest ten nałóg. Rzadziej jest ten nałóg, słuchajcie,
związany na przykład z rzuceniem się w pracę, czy inne rzeczy, ale wszystkie też holizmy są nałogiem, czyli pracoholizm, seksoholizm i tak dalej, tak? Czyli też na to edukujcie klientów, pamiętajcie o tym, żeby to mówić, żeby było to świadome, że można zatrzymać tą rękę, czy w ogóle pragnienie czegoś innego, tak? To jest bardzo ważny temat. Oczywiście to rozluźnienie ośrodkowego układu nerwowego też jest istotne, bo praktycznie układ nerwowy, słuchajcie, to też o tym mówiłem, że nasz układ może być albo bardzo pobudzony i w tym momencie rządzą hormony stresu, które no, nie sprzyjają długowieczności. Czyli jeżeli lecimy na adrenalinie, to prędzej czy później zapłacimy za to wyczerpaniem organizmu, czyli będzie tam power, będzie to wszystko super intensywne życie, ale w pewnym momencie będzie kolaps. I stąd się pojawiały też, słuchajcie, coraz bardziej popularne syndrom wyczerpania nadnerczy, wyczerpania zawodowego, wypalenia zawodowego. Także naraz jest kolaps, nic się nie chce, nic nie mogę, nic nie potrafię. Wiele znanych ludzi, właśnie aktorów z takich publicznych, w pewnym momencie wycofują się z życia, bo ich tak spalało, byli na adrenalinie, że się wyczerpali, już nie są w stanie wrócić, tyją, wpadają w jakieś nałogi i tak dalej. Także ten trzeba uspokoić. Natomiast u osób, które są z kolei flagmatyczne, za wolne, tak, bojaźliwe, no to trzeba podnieść troszeczkę. My mamy być na takim, wiecie, lekkim, delikatnym, zdrowym stresie, tak? Czyli umieć działać, reagować, tak? Czyli to też jest tutaj podziałanie. Stres sercowo-naczyniowy to myślę, że dla większości jest bardzo ważny, taki i znany, nie ma problemu. I praktycznie rzecz biorąc, taki wzrost tolerancji na stres to jest to, żeby, słuchajcie, wspomóc właśnie odporność stresową, czyli wprowadzane są też i substancje, które wspierają, typu minerały, witaminy. Pamiętajcie, to też potrzebujemy. Z jednej strony jest detoksykacja i praktycznie rzecz biorąc sobie też stymulowanie mózgu do radzenia sobie tylko z bardzo dobrym działaniem. To tutaj już taki bardzo dobry też poziom mierzenia też tego stresu sercowo-naczyniowego mają właśnie QX-y ED, które mają ten chip EEG i praktycznie rzecz biorąc fajnie to sobie działa. Dobrze, czyli mamy w dużej mierze omówione Antisa. Jeżeli macie jakieś pytania, to napiszcie. Ja tu widzę, się pojawiło, jak aparat wykrywa podczepy energetyczne. Słuchajcie, powiem tak, do pewnego poziomu technologia już jest taka, że jest w stanie wykryć również niepokojące energie. Coś, co nas irytuje, co nas dotyka, co jest wokół nas. Urządzenie mierzy nie tylko nasze ciało fizyczne, ale nasze wielowymiarowe ciało, czyli szczytuje również z naszego pola informacje, tak? I to nie jest czysty taki elektromagnetyzm, bo my jesteśmy istotami elektrycznymi, przez nas płynie prąd i tam, gdzie jest prąd, jest pole magnetyczne, czyli mamy pole elektromagnetyczne, czyli żebyśmy to też to jest taka wiedza, słuchajcie, na poziomie 5., 6. klasy podstawowej, ale czasami ludzie tego zapominają o tym, czyli my mamy naturalną otoczkę energetyczną, pole magnetyczne, swoje elektromagnetyczne, zindywidualizowane, bo każdy z nas jest inny. Ono wibruje podobnie, ale w całości, sumarycznie, ono jest troszeczkę jednak inne. Ale kolejną rzeczą, którą również mierzy urządzenie, to jest pole wokół danego człowieka, gdzie wchodzimy już na poziomie świadomości, nadświadomości, i to już nawet nie jest związane czasami do końca z naszą elektrycznością, tylko właśnie z tymi naszymi poziomami energetycznymi, czyli z ciałem elektrycznym, tym wyższym, z ciałem naszym mentalnym, emocjonalnym, które mamy i które idzie i już mierzyć energetycznie.
I w ten sposób, jeżeli wchodzą wibracje, które zakłócają, to są właśnie podczepy energetyczne, tak? I urządzenie potrafi to zrobić, ale tylko do pewnego poziomu, bo wiedzmy, że też na wyższych poziomach są już istoty duchowo-energetyczne, które potrafią być niewidzialne, ale wyczuwalne w inny sposób i już urządzenia tego nie wyłapują, przynajmniej nie to urządzenie. A wiecie, że też ci ścigacze duchów, którzy mają, słuchajcie, tych filmów jest dużo i w telewizji, mają kamery, specjalne odczytniki i tak dalej, żeby wyłapać, gdzie są. I ciągle to nie jest takie łatwe, słuchajcie. Także tak to trzeba spojrzeć. Ja mogę powiedzieć ze względu na to, że zajmuję się również od ponad 20 lat uzdrawianiem duchowym, uzdrawianiem energetycznym, i też przechodziłem specjalistyczne kursy wyczuwania energii, widzenia energii i tak dalej, no to wiem, że to urządzenie dość dobrze sobie radzi, słuchajcie, z większością takich pospolitych podczepów energetycznych. Ok, mamy ten temat tutaj omówiony. Przejdę teraz do RIFE programu. Do programu RIFE. Tutaj wyłączę urządzenie, bo po każdym kliencie, po każdej tym trzeba wyłączyć urządzenie. No i podobna zasada, słuchajcie, idę do Run RIFE i on się chwileczkę załaduje. Dość dobrze nam tutaj idzie prezentacja pod względem jakości i z tego się cieszę. Czyli bez zakłóceń przebiega. Tu już dobra wiadomość dla bieżących użytkowników i przyszłych. Jak widzicie, RIFE już jest po polsku w większości. Czyli jest to tu, słuchajcie, już program poszerzany i praktycznie rzecz biorąc też przystosowany już od razu do tego, żeby go tłumaczyć automatycznie. Ja dzisiaj dostałem też od producenta taki mail, że odblokowywują nam możliwość do tłumaczenia, nawet nie wiem ile, bo tak dużo upgrade'ów robili, że zablokowali na praktycznie chyba ostatnie 3 miesiące nam możliwość tłumaczenia, żeby wszyscy nie mieszali im tam w pracy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale też sam byłem miło zaskoczony, bo na konferencji w Budapeszcie nie było to w październiku, koniec października, nie było jasno wyrażone, że to będzie już przetłumaczone, a jednak się okazuje, że jest. I słuchajcie, pierw pójdę właśnie do tematu dla osób, które właśnie już mają, bo co tam widziałem, Ania powinna już mieć, albo będą mieli w najbliższych dniach, to w preferencjach wybieramy język. I zobaczcie, ile tych języków tutaj mamy. I mamy również polski. I ja to już mam wybrany na język polski. I w tych ustawieniach też mamy taką fajną rzecz, że możemy na przykład sobie wybierać motywy domyślny, ciemny, taki jak mieliśmy w Antisie, jasny, czy niestandardowy taki. No to już sobie tutaj pracujemy ja na domyślnym. Możemy również w oprogramowaniu powiększać litery, bo to też z tym różnie bywa. Słuchajcie, dużo osób pracuje też na laptopach małych i czasami narzekają na wielkość liter, czy mogę na large, ale ja tutaj zostanę na tym small, takie, żebyśmy wszyscy widzieli wszystkie przyciski, żeby wszystko działało. Także też tutaj nie mam takiego jeszcze super idealnego ściągę, ale pokażę, przesuniemy się. Mam też ściągę już taką, słuchajcie, podstawową do Rive zrobioną, także do RIFE'a po angielsku się mówi, tak? Także tutaj dodanie klienta, jeżeli pójdziemy na początek, ja mam wprowadzonego, ale pokażę Wam na przykład dodaj nowego klienta, to jednak mamy już bardziej rozbudowane aniżeli w samym Antisie.
Czyli jest to też bardzo podobne do tego, jak mamy w Omnisie, jak wchodzimy, mamy demografię, zakładamy kartotekę klienta, przeprowadzamy z nim wywiad. To jest też potrzebne do tego, żeby te wszystkie rzeczy, które gdzieś tu odhaczymy, to system zbiera i będzie kładł specjalne fokusy na to, czyli będziemy wiedzieli, jak tutaj sobie podziałać. Załóżmy, ja tam wpiszę znowu przykład prezentacja. Tak? Data urodzenia podobnie, wybierzmy płeć, wolę na przykład nie mówić. Słuchajcie, to też jest taka rzecz, że w obecnych czasach, słuchajcie, takiej wielopłciowości, pływania, biseksualności, to tutaj w Polsce jeszcze aż tak wcale mocno popularne nie jest, ale w innych krajach to, słuchajcie, naprawdę potrafi być różnie. Wpisujemy zawód, wszędzie, gdzie jest jakiś tam czerwony, załóżmy kierowca, tak, wpisujemy kierowca, pytamy się, czy jaki tryb ma życia, siedzący, czy przyjmuje jakieś leki, suplementy, tak, w ten sposób tutaj. Wpisujemy jakieś znane alergie, na przykład wrażliwość na gluten, tak? Główne cele i obawy, na przykład przyszedł do nas zestresowany. Tu, słuchajcie, też trzeba wiedzieć, że ten program jest dla osób, które są w jakiś sposób, czują, że są jednak od czegoś uzależnieni, że mają bardzo dużo niepokoju. I w ogóle jest staranie się też o to, żeby niepokój uznać za chorobę. Jest to związane też później, słuchajcie, jeżeli by zostało uznane, no to wtedy L4 i tak dalej, można na takie rzeczy jak niepokój otrzymać, a dzisiaj nie. Ale jest bardzo duży lobbying w tym celu, że bardzo ludzie dużo doświadcza właśnie napięć emocjonalnych, psychicznych i tak dalej. I praktycznie na przykład główne obawy i cel to może być na przykład właśnie uzależnienie od papierosów, tak, scrollowania, tak, i praktycznie nerwowość, tak, załóżmy to takie główne obawy i taki główny cel to jest na przykład uwolnienie od uzależnień. Może to być również, słuchajcie, temat związany, bezsenność, słuchajcie, zły stan snu, bo zawsze to się gdzieś omawia. Idę do kontynuuj i mam na przykład objawy, problem ze snem, to są te, które danego klienta dotyczą, na przykład pragnienie uzależnienia, tak? Mamy problemy z snem, stres, lęk, równowaga emocjonalna, często temu towarzyszą problemy, no i w zależności odhaczamy, co jest istotne, tak? Jest też pytanie, od jak dawna występują takie problemy, na przykład od 10 lat, tak? Jaki jest cel, pomoc, tak, w uwolnieniu od scrollowania, tak, telefonu, papierosów. To też mi to daje tutaj później w dalszym działaniu z tym klient. No i tutaj jaka jest historia leczenia, czy są jakieś, co zadziałały, to jest też ważna informacja. Bo na przykład, jeżeli klient nam mówi, co na niego działa, ja też jak pracuję z klientami, słuchajcie, to też się pytam, co tobie pomaga, co ci się sprawdziło, czy lubisz pić zioła, czy wolisz tabletki, czy wolisz pigułki, czy wolisz jednak jakieś inne rzeczy, bo ja wtedy nie będę czasu tracił na przykład na poradę, żebyś brał sobie na przykład leki homeopatyczne w kropelkach, kiedy on mi mówi, że tego nie będzie robił, albo nie będzie pił ziół, albo że on bardzo lubi i zioła mu pomagają, to ja wtedy już wiem, się koncentruję, aha, zioła ci pomagają, możemy coś tam delikatnie jeszcze z boku spróbować. I to jest też taki temat, którym idziemy sobie. Mamy też historię zdrowia, no, czyli coś, co tutaj odhaczamy, takie choroby przewlekłe, które może klient mieć, na przykład lek depresja, zaburzenie trawienia, cukrzyca, tak? Jakieś uzależnienia. Jeżeli mamy tutaj, widzicie, tu są wymienione alkohol, cukier, ekran, internet, no to ja o tym mówiłem i inne to na przykład papierosy tutaj, tak? I sobie wpisuję. I jeżeli mamy zaburzenia hormonalne znane,
albo klient mówi, nie mam zaburzeń hormonalnych, tak? Ale na przykład ma wyłupiaste oczy, no to wiadomo, że to jest tarczyca, jak jeżeli mamy troszeczkę wiedzy, ale klient mówi, nie, ja mam tam wszystko w normie, tak? Ale jak ja to widzę, to też jeżeli mam taką wiedzę, to też to wykorzystuję. Albo na przykład przychodzi, mówi mężczyzna, że no kurczę, ma problemy z impotencją troszkę już, że już no to tak nie idzie dobrze, no to będzie testosteron, bo ten testosteron napędza, słuchajcie, też w pewnym sensie popęd seksualny, tak? Chociaż na dłuższym metę, słuchajcie, tak jak kobiety się na przykład w sporcie testosteronem tam rasują takim, gdzie no nie mierzyć tego dopingu, to mają pierw wzrost libido, a potem spadek. To też jest koszt, który się płaci za to i większość właśnie osób, które się stymuluje w ten sposób dla masy mięśniowej, kulturystów i tak dalej, cierpią potem właśnie na kwestie związane z impotencją czy osłabieniem libido. Wracając dalej, tutaj na przykład traumy, ten skrót właśnie, no to też możemy określić. Idziemy dalej, kontynuujemy, dotyczy snu, działania, no to też tu wypełniamy diety, ile pije wody, to są, słuchajcie, te takie pytania też u nas z demografii, kto zna, ale również już dotyczą tutaj, słuchajcie, interreakcji społecznych. No niestety, jak widzicie, nie załapało się tu jeszcze na polski i będę to wyjaśniał, jak to tutaj zrobić, ale w tej super ściądze, którą zrobię taką do końca, to będzie tłumaczenie, że na przykład daily to znaczy codziennie, a rarely to znaczy rzadko, tak? Tak, żebyśmy to wiedzieli, ale na przykład wracając do interreakcji społecznych, na przykład to też jest istotna rzecz, bo ludzie się zamykają czasami, na przykład rzadko albo codziennie, tak? Tutaj no byłaby to duża sprzeczność odhaczyć, to bardziej kółeczko powinno być do wyboru. To też taka, zobaczcie, uwaga mi się nasunęła, najczęściej załóżmy okazjonalnie. Dochodzimy do kwestii zdrowia, kontynuuj, zdrowie psychiczne i praktycznie poziom stresu określamy w skali takiej wiele rodzajów stresu, ale też dochodzi, widzicie, coś nowego, poziom lęku tutaj chcemy znać. W skali od 1 do 10, jaki lęk doświadczasz, bo jesteśmy też w takich sprawach, gdzie ten lęk towarzyszy prawie każdemu nałogowi, każdemu uzależnieniu. Lęk, coś stracę, nie będę miał, nie wiadomo co, tak? I też tutaj wpisujemy, załóżmy jak nie wiadomo, to tam wpiszemy 5, średnio 6, nie ma problemu. Zobaczymy, czy jak naciśniemy 7, widzicie, to nie pojawia nam się tak jak w Omnisie, jeżeli naciśniemy 7, to pojawia się 20 dodatkowych pytań. Tak? Stabilność nastroju, czy w ogóle jak sobie radzisz, jakie stosujesz metody na radzenie sobie ze stresem, medytacja, ćwiczenia, terapia, czy też takie, no nie radzę sobie z tym stresem, no to nie jest dobre tłumaczenie. Ok, kontynuuj dalej. Gotowość i wrażliwość na biofeedback. Słuchajcie, to jest też taka ważna rzecz, czy osoby były już, korzystały z biofeedbacku, biorezonansu i tak dalej, bo jeżeli korzystały, to ja też od razu wiem, że ktoś, kto korzystał z biorezonansu, to ja mogę mocniejsze terapie robić, a jeżeli nigdy jeszcze nie korzystał, to ja te pierwsze 2 terapie muszę lżejsze zrobić, żeby zobaczyć, czy nie wystąpi u niego taka reakcja związana, słuchajcie, na terapię, czyli generalnie QX jest stworzony, żeby miękko terapie przechodziły, żeby klient nie doświadczał ekstremalnych stanów, takich właśnie zmęczenia, zniechęcenia, też no, jakichś tematów wypróżnieniowych, tak? Wyrzutów tych w jakiś sposób, czy górą, czy dołem, tak? Tak też szkolimy naszych terapeutów, żeby pracowali miękko. Nie chodzi o to. Owszem, są klienci, którzy chcą twardej terapii. Jeżeli on do tej terapii za przeproszeniem tam nie narobi, wiecie, nie wyleci coś z niego w trybie przyspieszonym, to nie była terapia. On musi dostać w kość. No to jak ja mam takiego klienta, to muszę rozważyć, czy warto to robić, czy nie. Ale i też nie mam taki, mogę powiedzieć, system jest tak zbudowany, żeby raczej tego nie było. Także to nie jest takie łatwe, tak? No i załóżmy, że on mówi, że tak, czy ma jakieś wrażliwości,
i na przykład też miałem na przykład klienta, który był u mnie w gabinecie i prosił mnie o zgaszenie górnego światła, bo go razi, ale nie nosił okularów ciemnych, tak? A ja mówię, no co się dzieje? On mówi, czasami jak mi pada z dziwnego kąta, to mnie razi, czyli też to jest bardzo mocne, ale czasami ludzie nie mówią, tak? Albo ktoś mówi, że jest bardzo wrażliwy na dźwięki i go dźwięki, czy chrupania, czy siurpania przy jedzeniu potrafią do furii doprowadzić, tak? I trudno mu wtedy sobie radzić. I również na przykład wrażliwość na pola elektromagnetyczne. I słuchajcie, to jest też rosnąca alergia. Coraz więcej ludzi doświadcza, że traci siły przy komputerach, że dostaje palpitacji, że telepawki dostaje i że kurczę, on musi pracować, bo żyje z komputerów, żyje z tej pracy, ale już ma alergię na wrażliwość na pole elektromagnetyczne i praktycznie wie, że mu szkodzi, ale z tego żyje. No bardzo trudna rzecz, słuchajcie. No ale też trzeba wdrażać wiele możliwości. Załóżmy, że takie coś się dzieje. Reaktywność układu nerwowego, no to właśnie to, co mówiłem, nerwowy, to jest właśnie ten zbyt pobudzony i tak dalej, czyli go trzeba tonizować, czy hipoaktywny, czyli osłabiony, już nie mam sił i tak dalej, albo zrównoważony. Tak, większość ludzi jest nerwowych, większość zdecydowana jest nerwowych, tak? Idziemy dalej, tu już wchodzimy na wyższą półkę, troszeczkę, słuchajcie, terapeutyczną. Bo jak gdyby w ciemno mamy troszeczkę określić, które są meridiany zablokowane. Jeżeli to jest taki klient, który przychodził do nas na QX-a, to ja będę wiedział, że u niego często na przykład nerka jest wątroba, tak? Będę wiedział, ale też mogę i z wiedzy. Jeżeli jesteśmy praktykami medycyny chińskiej i tak dalej, to mogę to dość łatwo określić. A jeżeli nie jesteśmy, no to generalnie idziemy na zasadzie, słuchajcie, jeżeli cierpi serce, no to na pewno będzie układ, będzie meridian serca i jelita cienkiego obciążony, tak? Jeżeli gniewamy się i widzę, że to jest gniewny człowiek i tak dalej, jakieś uzależnienie, alkohol, to na pewno wątroba i pęcherzyk żółciowy. Jeżeli ktoś ma kamicę, no to też będzie problem. Także tak to trzeba gdzieś tu rozpatrywać. Natomiast ta nierównowaga czakr, słuchajcie, my też mamy na to dla osób, które tak, jeżeli tutaj jesteście i zastanawiacie się, mamy też, słuchajcie, w skryptach opisane, która czakra z czym się wiąże, z jakimi emocjami, z jakimi objawami i tak dalej, ale bardzo szybki taki temat, jest proste. Dana czakra, jeżeli mam czakrę trzeciego oka, no to ona jest połączona bezpośrednio z narządami, z gruczołami dokrewnymi znajdującymi się w mózgu i z mózgiem, tak? Jeżeli mam czakrę gardła, ona tutaj się znajduje, no to będzie powiązana z tarczycą i tak dalej. Jeżeli klient ma problemy właśnie z sercem, no to też będzie miał i czakrę serca zaburzoną. Jeżeli ma problemy trawienne, to splot słoneczny. Jeżeli ma problemy, słuchajcie, jeżeli ma problemy no, seksualne, no to mamy już tutaj tematy korzeń, krzyżowa, no i w ten sposób można drogą dedukcji coś odhaczyć, tak? No i tak samo tutaj z meridianów. Także to jest chyba taki najtrudniejszy moment dla początkującego terapeuty, wypełnić ocenę energii i meridianów. I tego warto sobie poczytać, ale materiały dostaniecie i tak dalej, ale już pytanie, czy często doświadcza spadków energii, tak, nie jest proste. I reakcje niepożądane, na przykład na biofeedback lub inne terapie. Kontynuuj dalej, dostosowanie sesji, słuchajcie, pytanie, co człowiek chce osiągnąć, tak? I on mówi, dobra, ja przyszedłem na kwestię związaną z kontrolą uzależnień i jakichś pragnień, chcę zredukować stres, chcę lepiej spać, tak? I praktycznie rzecz biorąc, aha, jeszcze tam o trawieniu mówiłem, dobra, i jest. No i ja sobie mogę tu jeszcze wpisać konkretne cele na dzisiaj, typu, że stawiam sobie jako pierwsza taka że redukcja stresu, tak? I relaksacja. Relaksacja i metabolizm. A na przykład temat już odczulania zostawimy na następne sesje. Robię zakończ, tak? Tutaj czekajcie, ja przesunę do góry, bo mi to zasłania.
Zapis zmiany, mam zapisane. Słuchajcie, widzicie, samo omawianie troszeczkę zajęło, ale mam klienta założonego i będę mógł z nim pracować. Dobrze, tu zobaczymy. OK. Tu jest też pytanie od Kasi, czy tylko uzależnienia od nikotyny, czy wspiera również inne? Alkohol też się w tym znajduje. To z ciekawości czystej, bo w terapiach to dość duży problem. Słuchajcie, Antis, jeżeli chodzi o Antisa, bo to chyba to dotyczy, to Antis wspiera głównie i przede wszystkim uzależnienia palenia, bo to jest na palenie. Natomiast tutaj jeszcze alkoholu, skrypty alkoholu i twardych narkotyków nie ma, ale będą one poruszane. Natomiast alkohol i te twarde narkotyki, inne rzeczy, dopalacze, to możemy robić wszystko w Omnisie, czyli już nie w tym modulach samodzielnych, uproszczonych, tylko w tych zaawansowanych. Czyli nie jest tak, że jeżeli mamy urządzenie kupione i to ja mogę tylko z tym pracować. Nie, to jest uproszczona forma z ogromnego, tych tysięcy możliwości QX-a została wybrana jakaś tam cząstka i ona dotyczy tego właśnie fragmentu. Czyli na szybko mogę zacząć pracować z takimi tematami. Natomiast ten proces nauki, który dochodzi i tak dalej, on poprowadzi nas do pracy już właśnie z tymi innymi rzeczami, tak? Tu jest pytanie od Izy, a można to dokładnie sprawdzić w Omnisie zamiast zgadywać? Słuchajcie, tak, jak najbardziej można te wszystkie blokady określić w Omnisie, jeżeli klient do nas przychodzi i łączyć te terapie pomiędzy prostymi terapiami i na przykład jeżeli klient przychodzi do mnie i mówi, dobra, ja chcę to zrobić, to mogę na przykład zrobić pierwszą sesję na Omnisie, taką szerszą, zrobić sobie notatki, bo wiem, że będę miał tam później miejsca blokad, tak? Wyciągnąć sobie na przykład, że ma zawsze tą blokadę, tak? I praktycznie rzecz biorąc zadziałać i mam świetną bazę do tego, żeby powiedzieć dobrze i zapraszam Ciebie na terapie, które są w miarę proste. I teraz załóżmy, jeżeli ja prowadzę sam gabinet, no to mogę wybrać, OK, tu mam krótszą terapię, bo ona mi zajmie, załóżmy, do godziny. Tak? Jak sami wiecie, jak się usiądzie na Omnisa, to godzina strzela od tak i godziny nie ma. Tak? I dlatego też większość sesji jest oparta na 1,5 godziny, takich 1,5 godzinnych sesjach. Czyli tu mamy świetne narzędzia do pracy właśnie godzinnych takich, tak? Czyli do godziny mogę klienta przyjąć i bardzo dobrą mu dać dawkę energii, wiecie, dać mu ten taki power i ulgę i praktycznie mogę klientów więcej przyjmować i on też może częściej do mnie przychodzić na tą godzinę, tak? Czyli no nie mówiąc też o tej funkcji na odległość, która jest możliwa, tak? Dobra, mamy to zrobione. I praktycznie zaczynamy znowu podobnie, to się nazywa rozpocznij ocenę, czyli włączam tak zwany kalibrację i test. Ona się tutaj uruchomi, trwa podobnie jak w anti-smoking, czyli 3 minuty i ja na ten czas tych 3 minut przejdę na naszego tutaj manuala, który mam już tak przygotowany. I praktycznie rzecz biorąc, on jeszcze jest do dopracowania, do dodatkowych uwag, ale bardzo fajnie też jest, słuchajcie, to poopisywane, słuchajcie, że bardzo już widać, że się przyłożyli, tak, że dużo podpowiedzi dali, tak, i jak to działa. Czyli tutaj mamy też takie uzupełnienie, że mierzy te kanały GSR, EMG, KGG, po to, żeby mieć te sprzężone informacje, że podchodzi holistycznie, czyli typowo energetycznie też i wskazuje na to, że na przykład meridiany, połączenia dentystyczne, tak, że stres może się odbijać też na tonusie mięśniowym, na zmiennych rytmach bicia serca, słuchajcie, to też jest bardzo ważne, czy też napadowe uderzenie głodu, lęków, to są wszystko objawy, słuchajcie, z którymi trzeba sobie radzić. I co robi program? Pierw ocenia to właśnie my zrobiliśmy wywiad, daliśmy troszkę informacji też do komputera, zwróć szczególną uwagę na to,
i on to już tam wie, jak sobie to poukładać, ale mierzy też w tych zakresach potrzebnych do praktycznie wykonania dobrej terapii, tak? Czyli mamy te sprzężenie zwrotne, tak? Czyli będzie równoważył te sygnały organizmu, czyli biofeedback polega na tym, że w czasie prawie rzeczywistym idziemy i dostajemy informacje, czyli komputer dostaje, ja nawet nie muszę na to reagować, to robi już tutaj oprogramowanie, ono reaguje i dostosowywuje, tak? I praktycznie również dzięki temu dochodzi też praca świadoma danego klienta, nasza rozmowa z nim i zgodnie z taką fizyką kwantową, to o czym rozmawiamy, to obiekt nieobserwowany, on się nie rusza. Czyli załóżmy, jak nie wiem o tym, no to się nic nie dzieje, ale jak zacznę rozmawiać, no to zaczyna się ruch i już rusza uzdrowienie od samego faktu, że dopuszcza się rozmowę w danych obszarach, ale wtedy też mamy taką też sytuację, że na przykład klient może nam nie chcieć rozmawiać i to oznacza, że on nie chce być uzdrowiony w tym temacie, słuchajcie, bo ma swoje podejście, nie, zostaw mnie, ja na ten temat nie będę rozmawiać, czyli widać, że też jest blokada, bo nawet nie chce wysłuchać czy sobie porozmawiać. Ale wszystko dojrzewa w swoim czasie i może tak być, że za rok, za dwa jestem już gotowy na dalszą pracę, tak? Także mamy tutaj też tak te wszystkie to, co właśnie tutaj poomawialiśmy, co przeszliśmy, tak? I w jaki sposób, czyli też nie zostaniecie sami, jeżeli gdzieś tam zainwestujecie, to tutaj jest poza tym taką, no co tu ja daję taki wykład, słuchajcie, to nie jest dokładne szkolenie, ale już dość dobre takie, żeby pokazać, tak? Jak to funkcjonuje. I praktycznie rzecz biorąc, mamy tu omówienie właśnie tej fazy oceny, tak? Czyli na przykład jak w Antisie są proszenie się o powstrzymania od niepalenia, tak? Ale proces polega, zobaczcie, tutaj na wielu tych mierzeniach fizjologicznych, elektrofizjologicznych parametrów za pomocą elektrod, tak? I praktycznie sobie świetnie z tym tutaj działamy i przejdziemy do już opcji równowagi zachowań. I tu już chyba w międzyczasie ocena się zakończyła i przechodzimy z góry do dołu. Taka z reguły jest zasada też w QX-ie, że idziemy z góry do dołu. I znowu mamy podobny układ jak w Antisie, że mogę powybierać któreś z tych terapii, tak? I na przykład mamy takie rzeczy jak redukcja zachowań kompulsywnych, powstrzymanie obgryzania paznokci i tak dalej. Załóżmy, że wybieram, na przykład klient chciał tam od czasu spędzonego przed ekranem, ja może wybiorę coś, co trwa 2 minuty, o tu mamy minutkę, reset mięśniowy, kliknę rozpocznij synchronizację, żebyście zobaczyli też, co się tam wydarza po tym momencie i tutaj w międzyczasie omówimy na przykład reakcja zachowań kompulsywnych. Zobaczcie, to jest bardzo szczegółowo opisane, tak? Czyli na przykład skubanie, powtarzanie działań, tak? I co robi RAIF? On celuje w nadmierne aktywne pętle stresowe w układzie nerwowym, wygładza nadmiar fal beta mózgowych, wspierając zrównoważony rytm alfa dla spokoju. Widzicie? To, kto zna Omnisa, to wiesz, że mamy świetne terapie na właśnie fale mózgowe, na w ogóle wyrównywanie, na oczyszczanie mózgu. Słuchajcie, no piękne, niesamowite terapie. Tu się skupia nad stonizowaniem fal beta, a jednocześnie jak już tonizuje, no to będzie podbijał falę rytmu alfa, tak? I praktycznie rzecz biorąc, tak? Później mamy integracja holistyczna, które punkty stymuluje poprzez elektroakupunkturę. I tutaj mamy, widzicie, Hertz 7, tak? I praktycznie na uspokojenia ducha, jakie zioła, słuchajcie, wspierają, czyli dla nas fajna podpowiedź, jak na przykład ashwagandha by była, tak, czy rhodiola, tak, styl życia, czyli mamy też podpowiedzi dla klienta i na zasadzie umysł, ciało, krótka medytacja lub typing, czyli to takie oklepywanie, słuchajcie, czy tak o tutaj na przykład pod punktami, tak, czy tutaj, bardzo delikatne,
tak? Plus afirmacja, to jest właśnie typing, można też robić i tu jest ta zasada, są ludzie zakochani w typingu, a niektórzy mówią, nie, no co ja będę siedział się oklepywał. No to nie trafia ta terapia, to nie warto, żeby jej robił, tak? Ale może do niego trafić jakiś tańce, oj, mówi, przy bęgnach to ja się regeneruję, tak? No i to jest właśnie wytrząsywanie emocji w inny sposób, a nie wyklepywanie. Czyli to jest też ten dopór, słuchajcie, tych terapii takich do działania. Niektórzy na przykład jak mają usiąść na fotelu i siedzieć godzinę bez ruchu, to jest dla nich katorga, tak? No to jest nie do przejścia i to też trzeba powoli wtedy działać i wtedy takie terapie krótsze się świetnie sprawdzają. I co dostajemy dalej? Zobaczcie, jeżeli skończymy tutaj skończymy praktycznie tą terapię. Ja odhaczyłem tylko jedną terapię, idą podpowiedzi dodatkowe. Ja mam tu 1 na 1, rekalibruję introspekcję, świadomość wewnętrzną ciała, zwiększa samoświadomość napięcia mięśni, tak? Czyli mamy jedną podpowiedź, gdybym zaznaczył, słuchajcie, 5, 4, to bym tyle samo podpowiedzi miał, tak? Czyli bym sobie mógł przewinąć jeszcze i na przykład na koniec tego etapu terapii mógłbym z klientem jeszcze porozmawiać, tak? Zobacz, robiliśmy reset nerwowo-mięśniowy, tak? On to zrobił i wiele ludzi potrzebuje dla naszego werbalnego umysłu informacji. Potrzebuje powiedzenia, co zostało zrobione. Ja też często mam taki, szczególnie jeżeli też mam takich klientów, którzy na przykład nie chcą ode mnie pisanych raportów po sesjach na odległość, tylko chcą porozmawiać ze mną 10 minut. Ja sobie muszę taką prostą notatkę robię i oni chcą usłyszeć, chcą wiedzieć poprzez rozmowę, na wprost, na żywo. I to jest dla nich najlepszy sposób, ale ja czasami też tam robię ich, edukuję i wysyłam im później te takie pisma, żeby jednak troszeczkę dostali coś więcej. Ta zasada będzie obowiązywała w następnych miejscach, tak? Czyli teraz przechodzę do równowagi metabolicznej. I mamy, zobaczcie, w tej równowadze znowu 2, 4, 6, 8, 9 terapii, tak? I tu nam zawsze się pojawi gdzieś tam ilość. Na przykład ktoś chce sobie stabilizację cukru we krwi, wspiera nawodnienie, zarządzanie glukozą, redukcja apetytu na słodycze, wsparcie planowanych posiłków, tak? To jest też taka rzecz, słuchajcie, że ludzie lubią podkańszać. I tacy właśnie, jeżeli by był ktoś, powiedział mi, że będzie podkańszał, to ja bym to już odhaczył, tak? I mówi, ja jeszcze słodkie do tego lubię. No to jeszcze bym wtedy glukozę wziął i się tutaj na tych tematach skupił, tak? I poprawa wrażliwości na insulinę. I pewnie słyszeliście o insulinooporności. To jest to, że jeżeli jemy słodkie, insulina się wydziela, ale już komórki nie wchłaniają tej insuliny i praktycznie ona jest nam potrzebna, żeby zanieść glukozę do wewnątrz komórki, czyli żeby przeszła przez błonę komórkową, wniknęła do komórki i organizm mógł ten cukier przerobić na energię ATP, tak? Czyli tą energię taką w mitochondriach, którą się przerabia. I praktycznie rzecz biorąc, wtedy nie ma tego zanoszenia. Później na naszych komórkach, słuchajcie, są bramki takie, bo nie cała błona komórkowa przepuszcza, tylko są normalne wejścia i na dobrym właśnie takim regulatorem jest też chrom, dlatego się daje, jak ktoś ma problemy z glukozą, chrom do suplementacji albo jedzenie bogate w chrom, żeby ten chrom stał tutaj na tej bramce i otworzył tą bramkę na tą niesioną razem tam ten cukier. Także to są też trochę takiej biochemii. Zasada podobna, uruchamiam terapię, idziemy dalej. Ja już tutaj nie będę tego robił. Idziemy do wsparcia i regeneracji. Słuchajcie, i też mamy tematy, które możemy sobie dobierać w zależności od problemu, tak? Ja jeszcze nie przeliczyłem, ile by trwała cała terapia, gdybym wszystko powłączał. Ale nie chodzi o to, żeby przejść wszystko naraz w jednej sesji, tylko żeby dobrać efektywnie. No to przyjdzie z czasem, tak? Na przykład, zobaczcie, jest duża różnica pomiędzy kontrolą pragnień a wsparciem detoksykacji, tak?
wsparcie w sytuacjach towarzyskich, naprawa metaboliczna. Widzicie, to jest regeneracja, czyli jeżeli ktoś przyszedł do mnie z metabolizmem, no to się skupiam na tematach metabolicznych. Jeżeli ktoś by przyszedł do mnie z tematem emocjonalnym, no to kontrola pragnień, wsparcie w sytuacjach, układu GABA. Słuchajcie, to jest też GABA, to jest świetny suplement też i nasza wewnętrzna apteka produkuje GABę. Pamiętajcie, 90% tego, co potrzebujemy do życia, produkuje nasza wewnętrzna apteka i nie musimy dawać tego aż tak dużo z zewnątrz, ale właśnie jeżeli mamy duże napięcia emocjonalne, tak zwane sztormy mózgowe, to GABA tonizuje. I praktycznie rzecz biorąc też jest takim częstym u osób przy słabej jakości snu potrzebnym suplementem. Także to też są tematy, które sobie robimy. Także jak widzicie, nie trzeba wszystkiego robić. Tu jest 8 minut wybrałem. Czyli jeżeli 8 minut mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, no to 5 razy 8, 40 plus wywiad, no to mamy godzinną sesję. Tak jak to mówili, że do godzinnej sesji się tutaj powinniśmy obsłużyć. Jak chcemy głębiej, no to 1,5 godzinna i praktycznie rzecz biorąc mamy. Umysł i nastrój, słuchajcie, to jest już, jeżeli ktoś do nas przyszedł z tematem właśnie umysłowym, mentalnym, tak? I praktycznie rzecz biorąc sobie znowu pracujemy. Zobaczcie, tam były problemy z bezsennością, tu jest głęboki sen, tak? Energia umysłowa, słuchajcie, to jest też temat, który warto zawsze stymulować, energię umysłową. Nasz mózg zużywa bardzo dużo energii, nasze oczy zużywają bardzo dużo energii. I praktycznie dlatego też w wielu praktykach się stosuje zamknij oczy, wydłużać czas, kiedy mamy oczy zamknięte, bo wtedy się, słuchajcie, o wiele bardziej uspokaja. Ja na przykład prowadzę te webinary, mam tam jeszcze światło włączone, no bo taki jest trend teraz, że to trzeba być cały rozświetlony, jak w telewizji i tak dalej, ale czuję, słuchajcie, niestety pobudzenie po tym od tego światła, czyli to jest takie światło, które mi chodzi, i praktycznie z przyjemnością sobie wyjdę na spacer wieczorny, gdzie tego nie ma, tego światła, tak w ogóle, to nawet jak w pokoju jest takim w półcieniach pochodzić, bo to się uspokaja wtedy cały organizm, tak? To są też te wszystkie rzeczy. Czyli mamy świetny tutaj kolejny pakiet, tak? Protokół ogólnego stresu, no to jak mamy takie hasła, to zawsze warto zrobić. Lęk społeczny, wahania nastroju, no także tu mamy działania. Znowu gdybym puścił terapię, czyli tutaj bym nacisnął rozpocznij synchronizację, no to by poszło 2 minuty, pojawiłyby się też te dodatkowe komunikaty. Antis jest troszeczkę tutaj, słuchajcie, już obcięty tylko do tej części terapeutycznej, czyli jeżeli ktoś do nas by przyszedł na rzucanie palenia i tych wszystkich tematów wokół palenia, to robimy to na Antisie, czyli na Lead River na dzień dzisiejszy i tam robimy główną terapię, a tutaj mamy, jak widzicie, tych 9 terapii, które omawiałem, które są po tej głównej terapii odczulającej, którą możemy zrobić, czyli oczyszczanie płuc, tak? Intensywne łagodzenie gardła, czyli jeżeli klient by ruszał, to tu w tym programie mogę go wyłagadzać, czyli mogę na przykład zrobić pierwszą sesję, słuchajcie, na Antisie i powiedzieć, dobra, chcesz jeszcze więcej, to ci mogę trochę więcej zrobić, tak? I wydłużyć sesję i przeskoczyć na Riva i kontynuować i zrobić mu na przykład równowagę metaboliczną, umysł i nastrój i tą drugą, co wam mówiłem, powtórzyć drugi raz tu z tego poziomu, tak? Czyli sobie świetnie mogę poradzić i mamy już tą sesję praktycznie zamkniętą, tak? Tu mamy preferencje, mój gabinet, tak? Mogę sobie wprowadzić dokładne dane. Ja jeszcze nie zdążyłem tego zrobić tu na tym komputerze, słuchajcie, także na tym, na którym prowadzę tutaj tę prezentację, ale to wszystko, co wam tak w bardzo dużym skrócie przedstawiłem, to zobaczcie, macie bardzo dokładnie opisane, na przykład ochota na przekąski, tak, jak działa, tak, stabilizuje pętle związane z cukrem we krwi, tak, zachowania związane z dopaminą. Pamiętajcie, że
Jest takie coś, pewnie słyszeliście o poście dopaminowym, że idziemy i praktycznie rzecz biorąc, jak scrollujemy, jak jemy, to nam się już wydziela dopamina, a ta dopamina jest takim dla nas funkcją nagrody. I praktycznie rzecz biorąc, dlatego też lubimy zmienność. Z tego powodu też statyczne rzeczy nie wciągają nas za bardzo, bo są, można powiedzieć, nudne, bo nie ma dopaminy, która się wydziela na przykład przy zmieniających się obrazach, przy zmieniającym się jedzeniu, nowym bodźcu. To jest natura nas stworzyła do szukania czegoś nowego, do przetrwania, ale my w dzisiejszym konsumpcyjnym świecie idziemy bardzo w takie właśnie przestymulowanie i dlatego też się robi tak zwane posty dopaminowe, czyli im mniej bodźców będzie, tym lepiej. Dalej idziemy. Integracja holistyczna, akupunktura, podane punkty, które są robione, no bardzo ważny Cunzalini. Słuchajcie, to jest też taki punkt trzech wiosek, no bardzo istotny na meridianie żołądka i praktycznie rzecz biorąc można sobie tutaj to świetnie działać, tak? Zachęcać do posiłków bogatych w białko. Widzicie, to jest też taka, jeżeli ktoś ma cukrowe, to więcej białka, białko karmi, zmniejsza głód cukrowy i tak dalej. No to są już takie rzeczy, jak ktoś się interesuje, to wie, czy na przykład cynamon dla równowagi cukru we krwi. No i też są takie popularne picie na przykład wody cynamonowo-goździkowej, tak? Czyli sobie zalewamy cynamon i goździk, mamy tam litr wody przygotowany do wypicia, to się wszystko uwalnia i sobie działa. No i praktyka umysł ciała, rób przerwy, oddychaj i pij wodę jako przekąskę, czyli zamiast zjedzenia chwilę pooddychać i potem wziąć przekąskę. Także to mamy świetnie poopisywane tutaj w każdym z tych praktycznie punktów. No i myślę, że za niedługi czas będę już miał dopracowaną tą formę taką, wiecie, nie jest tu dużo, ale też właśnie z wszystkimi poprawkami. Jeżeli chodzi o tą kwestię zakupową, i jeżeli byście chcieli teraz, niestety nie ma, Rajf jako nowiutki tutaj program nie jest ujęty w promocji. Tej takiej, która jest do 30 stycznia minus 20%, czyli trzeba sobie praktycznie rzecz biorąc zdecydować, czy chcemy już mieć Rajfa. Ja na przykład osobom, którzy mają już QXAD, to radzę sobie dokupić, jeżeli widzą sens taki, że będą pracować w taki sposób, a jeżeli stwierdzą, że nie, że jeszcze nie potrzebują, no to nie ma problemu, w każdej chwili można sobie dokupić, ale już pierwsze osoby, powiem Wam, kupują, się zapoznały, wysyłałem PDF-y i praktycznie podejmowały decyzję zakupu. Bardzo fajnie, bo naprawdę jest to dobre narzędzie. Słuchajcie, jak widzicie, do bardzo szerokiej pracy nie tylko z uzależnieniami, słuchajcie, bo mamy i równowagę, słuchajcie, zachowań, tak? Czyli wszystkie tematy takie, gdzie ludzie mają umysł i nastrój, no wszyscy potrzebujemy regeneracji, tak? Czyli poprawy też i funkcji wątroby, i równowagi emocjonalnej. Są bardzo fajne sprawy. OK. Czy jakieś pytania, to piszcie do praktycznie rzecz biorąc, gdzie mi się tu schowały te moje, gdzieś mi uciekły czaty. Czekajcie, zobaczę. No, tu się zakończyło od Beaty na wspaniałym szkoleniu. No i został nam jeszcze na dzisiaj jeden program prayer, modlitwa. Słuchajcie, to jest też taki fajny program, w miarę prosty do działania. Jest też to program, który działa w 100% na odległość. Jest to też program, gdzie do długotrwałych terapii przeznaczonych, czyli do wspierania danej osoby, grupy osób, dowolnego miejsca, za który... O, czekajcie, mi się przeskoczył na drugi monitor. Przesuniemy go tutaj. Poszerzymy. Super. I mamy, słuchajcie,
program właśnie, który nazywa się Prayer, czyli Quantum Prayer, kwantowe takie modlitwy. Przejdziemy do kwantowej modlitwy. Też tutaj już przygotowałem mm, trochę takiego też i wprowadzenia w kwantową modlitwę, żeby też zrozumieć, że ta modlitwa nie musi być typowo religijna, ta modlitwa może być z każdego rodzaju i to zobaczcie w działaniu też, ale taka kwantowa właśnie ona łączy intencję, świadomość, pole kwantowe, tak? Nie tylko, że modlimy się i oczekujemy coś za coś, czy praktycznie rzecz biorąc na zewnątrz bardzo wychodzimy, uwzględniamy również swoją świadomość, tak, i że jesteśmy energią i tak dalej, tak? I praktycznie kwantowa modlitwa działa poprzez rezonans, taką ukierunkowaną świadomość, wpływa na pole informacyjne, tak? I praktycznie takie główne założenia, które są, to jest to, że wszystko jest energią i informacją, tak? Czyli to, co na dzień dzisiejszy mamy, no to dużo rzeczy możemy już mierzyć i wiemy, wszystko ma energię, wszystko ma świadomość, tak? Jest informacja, tak? Świadomość jest z kolei takim nadrzędnym polem kreacji. Mając świadomość, ja mogę bardziej świadomie kreować. Ale też mamy, pamiętajcie, ogromną potęgę serca, czyli intencja też ukierunkowana w polu kwantowym daje realny efekt, tak? I modlitwa kwantowa jest takim bardziej narzędziem transformacji, a nie prośbą. To jest wprowadzenie do tego, tak jak to jest, słuchajcie, ogólnie dzisiaj traktowane, a za chwilę powiem wam, jak to robi QX, tak? I praktycznie do czego możemy, widzicie, stosować kwantową modlitwę? No do wielu rzeczy, wzmacniania ochrony energetycznej, relacji, dla pracy duchowej, ale też do rozpuszczania stresu, napięć i tak dalej, tak? I również do, słuchajcie, kreowania obfitości. To jest z wszystkich kursów, o których takich mówimy, to prawie wszyscy, nawet wielcy tacy świata duchowego, tutaj ziemscy, zawsze robią kurs obfitości, manifestacje obfitości i tak dalej. No nie ucieknie się tego, my chcemy doświadczać obfitości, niektórzy chcą doświadczać bogactwa materialnego, co nie, obfitość to nie równa się bogactwo materialne, tylko to bogactwo materialne jest częścią obfitości i praktycznie rzecz biorąc, no to są też takie rzeczy. Czyli widzicie, tu mam troszkę wam podłączone do tego, żeby sobie podziałać. Natomiast tutaj w QX-ie Prayer, słuchajcie, został ten system stworzony, żeby właśnie wspierać pracę z intencją, modlitwą, afirmacją, obojętnie jak to nazwiemy. I wszystkie rzeczy odnoszą się do właśnie pracy na podprzestrzeni, czyli nie ma tu elektrod, możemy pracować 24 na dobę, 7 dni w tygodniu. No, mało kto zablokuje urządzenie, ale są, słuchajcie, miałem takiego klienta z Tajwanu i dla niego najważniejszy był prayer. Wszystko, co było, numer jeden prayer, buddysta i w buddyzmie, słuchajcie, są takie kółka modlitewne i to jest takie koło i się chodzi praktycznie. Ja też miałem taką możliwość i w Nepalu być i w Katmandu, słuchajcie, i tam, gdzie takie bardzo znane właśnie, że się idzie, się te wałki modlitewne kręci, tak? Czyli idę ze swoją intencją i ruszam te wałki wokół takiego praktycznie takiej stupy i one są wyrzeźbione, wygrawerowane na drewnianych takich kołkach wiszą i ta modlitwa się zaczyna kręcić. To tak jakby świeczka się bardziej już w naszej tradycji takiej tutaj zapalamy świeczkę z intencją i ona ma się palić, aż się wypali, ten ogień pali tą intencję. Tak? To jest ta idea, która towarzyszyła tutaj tworzeniu tego oprogramowania. Prayer też nie definiuje jednego sposobu modlitwy, czyli nie mówi, że tylko taka modlitwa jest dobra. On obsługuje wszystkie takie tradycyjne modlitwy chrześcijańskie, żydowskie, to zresztą zobaczycie, osobiste rozmowy z Bogiem czy siłą wyższą, ale również takie proste możemy zapisy stosować dla dobra, harmonii, wsparcia, obfitości, tak? I QX nie interpretuje tych treści, jedynie je utrzymuje i pracuje z nimi w formie informacyjnej. To jest bardzo ważne, czyli są klienci, słuchajcie, ja też mam bardzo wielu takich klientów, którzy mają bardzo wyraźny rys, mocny rdzeń duchowy, wiary
i niezależnie, czy to jest katolicki człowiek, czy przyjdzie buddyczny, tak? Bo to są takie dwa, takie najbardziej tutaj mocne, czy też ateista przyjdzie do szpiku kości, tak? I praktycznie ci ludzie mają bardzo mocniejszą energię życiową. To jest też taki efekt dodany, jak my mamy spójność duchową, mamy ten mocny temat i w to wierzymy, to mamy lepsze zdrowie, lepiej się to toczy. Tak to też wygląda. To jest też ja to wcześniej wiedziałem i widziałem u ludzi, a praktycznie te 12 lat na urządzeniach mi bardzo mocno to pokazały, że faktycznie takie osoby są silniejsze od takich osób, które właśnie tak ani tak, ani tak, ani tak są rozmydłani troszeczkę, tak? Także to też jest istotna rzecz i również wszystkie te rzeczy mogą sobie tutaj działać, tak? OK, jak wchodzimy, idziemy do pacjentów, tutaj tak to się jeszcze nazywa, znaczy klientów. Przypominam, że osoby bez wykształcenia medycznego no nie mogą się zwracać do swoich klientów pacjent. No to narażamy się prędzej czy później na jakieś konsekwencje. Może nam się udać, że nigdy, ale mówię, jak to wygląda od strony prawnej, to jest praktycznie temat taki do podziałania. Ja mam tu wpisanego klienta i praktycznie rzecz biorąc, z czym do mnie tam przyszedł, ja tutaj akurat ten przykład wybrałem na to szkolenie kierowca, no to kierowca często mają problemy z kręgosłupem, bóle pleców, rwy kulszowe, z układem krążenia, bo siedzą długo, gorąco jest, słuchajcie, tworzą się nadciśnienia, choroby wieńcowe, zakrzepica. Często kierowcy mają nadwagę poważną, tak, bo jedzą i wiadomo jak to jest, piwko wieczorem, kto jeździ trochę i widzi jak tirowcy gdzieś tam spędzają czas, no to większość niestety gdzieś tam sobie sięga, gotuje i jak jedzą na stacjach benzynowych, to bardzo tłusto i tak dalej, to często jest tak to zrobione, tak? No i często mają stres i nerwice, bo są zdenerwowani albo są z kolei wyluzowani. Czyli jak ja tutaj już mam taką informację, idę do kwestii modlitw i te modlitwy, i tutaj też wam pokażę, bardziej widoczne to będzie tutaj mamy temat, tam nie pokazałem, wybory w oknie religia. Słuchajcie, czyli jeżeli ktoś do nas przyszedł i to będziemy dotykać tego subtelnego tematu, bo inaczej się modli chrześcijanin, inaczej buddysta, inaczej szamanizm, inaczej judaizm, hinduizm, tu są powymieniane, ale też jak widzicie jest naturalista, ateista, taki, który mówi jestem wierzący i w każdej religii znajdę coś dla siebie, albo taki typowo już moja własna, na mój sposób sobie wierzę, tak? I sobie działam, czyli sobie wybieram, też zaznaczam, jaki to jest tutaj rodzaj, tak? I tutaj zobaczcie, przygotowałem przykład dla kierowcy, który jest, załóżmy, odhaczyłem chrześcijanin i taką na przykład z klientem stworzyłbym, ja to stworzyłem sam teraz, tak, pod potrzeby tej prezentacji, treść modlitwy na przykład w duchu takim chrześcijańskim. Panie Jezu, prowadź moje ciało i serce ku Twojej harmonii i tak dalej. Można standardowe modlitwy wprowadzać też, tak jak się dzieje, albo na przykład taka modlitwa już, której nazwa jest inna, już harmonizacja ciała, a tutaj modlitwa, widzicie, dla osoby właśnie ateistycznej, czy idącej swoją drogą, ona już nie chce do Jezusa, nie chce prosić, ona mówi tak już jak właśnie tam na wprowadzeniu, moje ciało odzyskuje równowagę, mój oddech uspokaja, czyli takie bardziej afirmacyjne. I te treści za każdym razem powinny być uzgodnione w stylu, języku, przenośniach, rozumieniu z klientem, czyli kreujemy, możemy mieć swoje wzorce i na przykład pokazuję klientowi taką modlitwę, a on mówi, nie, ja się nie zwracam Panie Jezu, tylko mówię do Niego Jezu Chryste, tak? Bez tego. No to poprawiam to i mogę tutaj sobie wrócić i mam przycisk zmodyfikuję, zapiszę i praktycznie już jest gotowa, poprawiona modlitwa, tak? Czyli mamy takie te możliwości działania.
Tutaj praktycznie wybieram modlitwy, wybieram te modlitwy, i je załadowuję. Przepraszam, pierw muszę jeszcze tego klienta. Modlitwę wybieram, ona jest wybrana i praktycznie rzecz biorąc, jak chcę, to mogę dodać nową. Idę dalej i praktycznie jak ja już wybrałem modlitwę, to program ruszył. Czyli już w tym momencie, na tamtym poziomie przed chwileczką, program zaczął działać. Nie ma przycisku start, on ruszył. Po prostu zaczyna działać i będzie działał, słuchajcie, aż ja wyłączę urządzenie, tak? I praktycznie rzecz biorąc, mogę teraz zacząć dodawać dalsze rzeczy. I między innymi tu mamy parę takich okienek, jak widzicie Schumann Waves, to jest też teraz, no, te fale Schumana bardzo mocno rosną i nasze ciała się stresują, bo ciągle jest ten jumping, taki skoki w górę, w dół, w górę, dół i te wzorcowe 7,38 Hz już jest rzadkością praktycznie rzecz biorąc, ale Ziemia idzie wyższe poziomy, chcemy czy nie chcemy i nasze ciała fizyczne się muszą dostosowywać do wyższych wibracji. Czyli mogę sobie tutaj odhaczyć jeszcze dodanie, słuchajcie, fal Schumana, tak? Czy UFF Harmonics, tak? Czyli to są takie harmonia ultra wysokich częstotliwości, tak? Czyli to jest, słuchajcie, są te wysokie częstotliwości, które schodzą z kosmosu i trudno nam się do nich tam dołapać. Jest też koło modlitwy, to jest to, co wam opowiadałem, że teraz puszczamy te modlitwy i niech się będą kręcić, niech się kręcą, niech płynie. Dołączamy też puls radioniczny, czyli to jest ta radionika, że nasze urządzenia QX-a korzystają z fal radionicznych. Mogę dorzucić taki cybernetyczny, słuchajcie, pętlę cybernetyczną, czyli ona idzie, sprawdza i pracuje cały czas i zmienia działanie, tak? I pole organowe, to też jest, te funkcje znamy z na przykład jak pole organowe z QX-a, tak? Czy fale Schumana, gdzie tam mamy w Omnisie, możemy spokojnie to ustawić. Jak widzicie, tutaj w kwestii podochodziły funkcje, które już załączamy bardzo szybko, bardzo prosto. Pola organowe, słuchajcie, to jest coś, co napełnia nasze potężne pole wokół nas, tak? I możemy je aż do 1000 metra pompować, tak? Tymi afirmacjami, modlitwami, czyli jest dość duże. Nie jest to potrzebne, ja z reguły stosuję, słuchajcie, 20 metrów. Jest to nasze takie bardzo, bardzo ludzkie pole, takie najmniejsze to jest, słuchajcie, koło tam metra, promieniu metra, tak? Czyli nie musimy aż tego mocno wybierać, możemy odhaczyć i pójść. Program również umożliwia zrobienie sound terapii, czyli terapii dźwiękiem. To możemy włączyć, nie musimy. Mamy troszeczkę tych muzyk do wyboru i praktycznie mogę sobie wybrać jakieś ptaszki, które będą tam śpiewały, jak kliknę. No ja już tutaj teraz nie będę włączał, to już co można zrobić później. I później mamy jeszcze dodatkowe funkcje. I mamy też takie sprawdzenie właśnie podczepów tutaj. Sprawdź, czy są jakieś negatywne energie, tak? Jest wsadzone, tak? Czyli muszę wybrać klienta dodatkowo jeszcze raz, load, załadować, tak? I wrócić do funkcji i check negative energy. I idzie ta informacja, tak? On sprawdza, tutaj usunę panel ten taki, co ja widzę, a wy nie widzicie, a ja widzę, to jest, mam pasek od zmuski taki. I na przykład tu pisze no distributors detected. To nie muszę włączać przycisku czyść, takie właśnie zanieczyszczenia, ale gdyby mi się tu pojawiło i te komunikaty tutaj są różne, włącznie też do takiego komunikatu, że są na przykład demoniczne energie, tak? Czyli też te wykrywanie dość mocne i wtedy mam przycisk zrób, czyszczenie. No jeżeli teraz naczyszczę, też się nic nie stanie i ono mówi, że ono będzie czyścić praktycznie non-stop, czyli cleanse inquiry, please repeat. No dobra, no to jeszcze raz, tak? I on praktycznie mi podpowiedział, zobacz, to nie ruszyło, nie dało się na pierwszy,
O, i mamy kompletne oczyszczenie, tak? Czyli fajnie poszło. Mogę sprawdzić tak zwane siły życiowe, energetyczne na zasadzie podprzestrzeni i on teraz je kalkuluje. To jest takie na zasadzie, u nas to jest określane w warhołpie i mamy tutaj podane cyfry ampery, wolty i oporność. On to zmierzył teraz nie poprzez elektrody, a poprzez subspace. I Total Life Force 92 to jest wysokie 92, bo jak sumujemy, to jest prosta kalkulacja, to też podpowiedź dla wszystkich już użytkowników QX-ów z KIO, że praktycznie rzecz biorąc, to jest matematyka, dodaję te 3, dzielę przez 3 i mam siłę życiową, czyli ona jest tutaj, jak mamy wysokie, no to wiadomo, że ona jest wysoka, tak? I praktycznie rzecz biorąc, to już jest teraz ostatnia funkcja, taki subspace searching, słuchajcie, on szuka jakiegoś tematu indywidualnie i nam podpowie, jakie elementy trzeba szczególnie zwrócić uwagę, głównie w tematach emocjonalnych, ale też pokazuje na przykład, zwróć uwagę na przykład na witaminę A, albo deficyt witaminy B12, albo coś tam poda, czyli również daje, tak jak w całym QX-ie, podpowiedzi, które dotyczą tych właśnie różnych miejsc. Tutaj dał akurat niepokój i taki niekontrolowany maniak, tak? I praktycznie robimy close i praktycznie program se cały czas chodzi. Nic nie robię i idzie, pracuje. Także to mamy tutaj też już fajnie omówione. Oczywiście, tak jak widzicie, też tutaj ten cały PDF-ik nieduży, czyli zobaczcie, ile narzędzi dostaliśmy. Praktycznie rzecz biorąc w takim bardzo szybkim układzie i ile mamy możliwości robienia, kupujemy urządzenie, praktycznie za tydzień już możemy gabinet prowadzić w szerokim zakresie usług. Czyli to jest też bardzo dobra rzecz i dla tych, co już mają QX-y, to jest też, a szczególnie ED, którzy mają te praktycznie tematy, my na tych szkoleniach podstawowych aż tak mocno nie omawiamy praktycznie w ogóle tych modułów samodzielnych, czyli mam nadzieję, że dla Was to też było dzisiaj takie mocne zachęcenie do korzystania i poszerzenie horyzontów troszeczkę i sobie działać, tak? Okej. Mamy następny webinar, słuchajcie, na dwa te tematy związane z S-ENZO, czyli kwestia odmładzania, antyagingu, wygładzania zmarszczek. To jest jeden i drugi to jest praca z zwierzętami. No a to jest nasz następny webinar w wtorek 11 o godzinie też 19:30 i wtedy mamy chyba 28 grudnia mamy szkolenie takie, prezentacje, gdzie pokażę też szczególnie dla tych osób, które nie znają Omnisa, jak możemy dociekać, jak szukać problemów, takie spięcie tych wszystkich 4 webinarów i pytania, kwestia i odpowiedzi. To jest, słuchajcie, 28 to jest niedziela wieczorem i będziemy sobie mogli podziałać. No tutaj ma bardzo miłe takie super wiedza w pigułce, ekstra szkolenie, wspaniałe. No, także dziękuję. Jeżeli macie jeszcze, Ernest pisze, kiedy podeślesz instrukcje do dziś omawianych samodzielnych programów. Słuchajcie, ja mogę tutaj dla użytkowników QX-a, tych, którzy mają, to wyślę w tej formie, co jest, z zaznaczeniem, że wiecie, że to jest robocze, tak? Że tak jak Rive to jest roboczy. Dodam jeszcze jedną rzecz, która też jest bardzo ważna. Na przykład już program Rive nie jest przystosowany do urządzeń z KIO, czyli do tej starszej generacji urządzeń, czyli praktycznie rzecz biorąc, no nie ma możliwości, ale mamy trade-in, czyli można sobie wymienić urządzenie z KIO na urządzenie w lepszej cenie aniżeli zakupnowej na urządzenie QX
i też zachęcałbym nawet do przesiadki się z KIO na QXS, bo to jest bardzo dobry moment, bardzo dobre urządzenie, lepsze od Skio. To ja już tutaj po tych 2 latach pracy z QX-em dobrze wiem. Oprogramowanie jest naprawdę na czymś wyższym poziomie i też dobrą wiadomością na przykład dla Prayera to jest to, że on będzie w przyszłym roku takie programy jak Prayer, jak Biblioteka Chorób, Irydologia, to jest plan na 2026, one będą miały taki upgrade i wizualny, i poszerzenie funkcjonalności. To jest zaplanowane na przyszły rok, czyli podejrzewam, że na przyszłą konferencję dużo nowości właśnie wskoczy i też będzie odświeżenie. No tutaj widzieliście różnicę też już o programu Prayer, tej starszej generacji, a oprogramowania już praktycznie Antisa, Rivera, no to są już takie nowoczesne, pięknie to wygląda, tak? Także te osoby, które chciałyby z kolei się myślą o zakupie, jak tutaj gdzieś ktoś jest, jeszcze sobie rozważają, to słuchajcie, zachęcam do takiego kontaktu bezpośredniego. Nie ma nic lepszego jak bezpośrednia rozmowa, pierw telefoniczna, czy też prezentacja na Zoomie, czy też przyjechanie do nas osobiste i przeżycie takiej sesji, badania prezentacji. To jest najbardziej popularna forma korzystania z decyzji zakupowej, tak? Także to też warto wszystkich do tego zachęcam, bo to jest naprawdę, tutaj pisze mój telefon, Mariusz, tak, 503 169 030 lub na biuro rezonans-życia.pl, praktycznie napisać maila. Okej, kochani, dziękuję bardzo za udział. Cieszę się, że Wam się podobało, że troszkę jeszcze inspiracji złapaliście. I dobrego weekendu Wam życzę i do zobaczenia we wtorek. Pozdrawiam, na razie, cześć.